Wyjeżdżając za granicę, warto mieć działający internet w telefonie. Jeżeli nie zadbasz o to przed wyjazdem i zapomnisz wyłączyć roamingu za granicą, to może się okazać, że po powrocie będziesz mieć do zapłacenia olbrzymi rachunek. Podróżując po świecie i dojeżdżając do np. Gruzji czy innego kraju poza Unią Europejską, szukałem zawsze na lotnisku już możliwości zakupu karty z internetem. Dam Wam kilka informacji dotyczących eSIM oraz darmowego Wi-Fi calling, które możecie równolegle wykorzystywać. Pewnego razu trafiłem na usługę eSIM z firmy Trufon, a potem zacząłem używać Airalo. Co to jest eSIM? eSIM to jest taka technologia, gdzie możecie do swojego telefonu ściągnąć wirtualną kartę komórkową. Nie musicie wyciągać tego plastikowego elementu, który jest normalną kartą eSIM. eSIM wgrywa się poprzez podanie linku odpowiednio spreparowanego przez operatora komórkowego, albo ten link też możecie sobie zeskanować z kodu QR, czyli po prostu robiąc zdjęcie takiemu obrazkowi. I teraz ważne pytanie. Czy mój telefon obsługuje kartę eSIM? Jeżeli masz średni lub wysoki model Samsunga, Apple'a, Google Pixela, Huawei'a, Xiaomi, Oppo lub innego popularnego producenta, to najprawdopodobniej Twój telefon obsługuje eSIM. Najprościej wpisać model do wyszukiwarki Google i wpisać przy modelu słowo eSIM. I wtedy wyskoczy nam specyfikacja techniczna danego telefonu i będziecie mogli sprawdzić, czy Wasz telefon ma taką możliwość. Czy warto używać eSIM? Moim zdaniem warto, dlatego że całą usługę jesteś w stanie sobie skonfigurować bez wychodzenia z domu, logując się na jedną z kilku aplikacji operatorów komórkowych. Możesz to zrobić dzień przed wylotem i będąc na miejscu jesteś już zabezpieczony i masz możliwość korzystania z internetu. Instaluje się w ciągu kilkunastu sekund. Jesteście w stanie mieć na telefonie nawet 5, 6, 7 operatorów komórkowych z eSIM i w zależności od operatora jest tak, że ta karta sobie leży na telefonie i w momencie, kiedy na stronie internetowej albo przez aplikację tego operatora komórkowego jesteście w stanie sobie ją aktywować i doładować na pewien okres czasu. Więc to też jest bardzo proste, że jeżeli raz ją sobie zainstalujecie na telefonie, to potem dosłownie tak jak w sklepie Play, kupując jakieś coś, co kupujecie, wyłączając na przykład reklamy, to dokładnie tak samo możecie sobie doładować konto i kupić usługę dla danego regionu czy danego kraju. Drugi aspekt, który jest tutaj dla mnie bardzo ważny, to nikt nie będzie kserował, skanował i robił kopii Twoich dokumentów na lotnisku lub w innym miejscu, które odwiedzisz szukając takiej karty. Czy jest to usługa najtańsza? Nie jest to najtańsza usługa, ale różnica jest rzędu dosłownie kilkunastu procent. I jeżeli nie chcesz, żeby ktoś właśnie skanował, żeby robił zdjęcia Twoim dokumentom, to warto zainteresować się usługą eSIM. Jacy są najlepsi operatorzy komórkowi na świecie? Jest ich całkiem sporo. Jednym z najbardziej znanych operatorów jest Airalo. Mamy jeszcze takich operatorów jak Sparks, Trufon, eSIM.net, Mayo i wielu innych. Tutaj Wam pokazuję w tej chwili te nazwy, żebyście mogli sobie poszukać i porównać cen na stronach operatorów. Z operatorami eSIM jest jeden problem. Oni są dokładnie tak jak dyskonty spożywcze, czyli pewnego dnia możesz mieć niższą ofertę w Airalo, a innego dnia w tym samym miejscu możesz mieć niższą ofertę dla Sparks. Mocno żonglują cenami, przyzwyczajając nas do swojego brandu, do swojej marki i potem, jak już jesteśmy przyzwyczajeni, nie zawsze sprawdzimy, czy ta cena dla tego regionu, do którego jedziemy, jest na tyle dobra, że warto po prostu gdzieś indziej sprawdzić, tylko kupujemy w ciemno, na przykład w Airalo albo Sparks. W związku z tym, że te ceny się zmieniają, one są i tak dobre, ale czasami możemy znaleźć jakiś specjalny rabat, gdzie różnica nie będzie 2-3%, tylko to będzie nawet 20%, czyli jadąc do Turcji na 30 dni będziemy w stanie kupić internet gdzieś za 20 euro, a w promocji za 10 euro. Takie są różnice, takie mogą być bardzo duże różnice w cenach pomiędzy poszczególnymi operatorami. Znalazłem taką ofertę, która jest podobna do porównywarek cen w Polsce, do Ceneo czy do Rankomatu i nazywa się ta usługa Mobimater.
Mobimater pozwala Wam na 2 kliknięciami wybrania kraju, do którego się wybieracie, albo też regionu świata, do którego się wybieracie. Na przykład mogą to być Bałkany, albo Afryka, czy też cała Europa, i pokazuje Wam na daną chwilę najtańszych operatorów komórkowych, którzy oferują swoje usługi w danym czasie dla danego regionu. Różnice są bardzo duże, warto sprawdzić w takiej porównywarce i przez nią kupić. Co jeszcze dodatkowo jest ciekawe, w ramach tych cenników i tych ofert, które są na tej porównywarce, zazwyczaj o kilkanaście procent ceny są niższe niż na stronach domowych tych operatorów. Czyli jeżeli na przykład na Airalo albo na Sparks mamy cenę rzędu 10-15 dolarów za jakąś usługę, to możemy liczyć, że przez Mobimater kupimy ją za mniej więcej 8-11 dolarów. To jest bardzo duża różnica. Te promocje są zmienne, ale zawsze Mobimater pokaże Wam tą usługę, która w danej chwili jest najtańsza dla danego regionu świata, czy też dla danego kraju. Bo tak jak Wam wspomniałem, jest możliwość zakupu usługi nie tylko dla jednego kraju, ale także dla kilku. I tak jak na przykład wybieracie się do Serbii albo do Bośni i Hercegowiny, to jesteście sobie w stanie kupić taki pakiet bałkański, gdzie ten pakiet będzie obejmował kilka lub nawet kilkanaście krajów i przejeżdżając przez te kraje, będziecie mogli korzystać ciągle bez przerwy z internetu, nie bojąc się o to, czy koszty Wam po prostu nie zjedzą rachunków. Jeżeli znacie inne porównywarki eSIM, to bardzo proszę w komentarzu pod filmem o taką informację. Chętnie się też dowiem o jakichś innych, przetestuję je. Na razie najlepsza dla mnie to jest ta, o której Wam mówiłem, czyli Mobimater. Tutaj na dole macie link do strony z możliwością wypróbowania Mobimater. Mobimater ma jeszcze taką jedną ciekawą rzecz. W chwili, gdy kupujecie tą usługę, to możecie sobie około 10% kwoty przeznaczyć albo na rabat, albo na zakup przyszłych kart, czy przyszłych usług, jeżeli gdzieś będziecie wyjeżdżali. Ja zazwyczaj po prostu sobie zaznaczam, że ma być to rabat ten 10%, czyli to, co jest na stronie, to, co widzicie przed momentem płatności karty, to też weźcie sobie poprawkę, że jest to kwota przed rabatem i możecie liczyć na po prostu rabat przy zakupie i przy płatności. Jeżeli nie chcecie kupować eSIM, nie chcecie kupować innej karty, takiej, którą możecie włożyć na lotnisku, czy będąc w mieście gdzieś do telefonu, ale mimo wszystko chcielibyście mieć kontakt z swoją rodziną i używać tego numeru telefonu, który macie w Polsce, chyba że oglądacie mnie, nie wiem, na przykład z Wielkiej Brytanii i macie ten telefon w Wielkiej Brytanii, to warto włączyć sobie w telefonie usługę Wi-Fi Calling. Wi-Fi Calling czy Wi-Fi Calling to jest usługa, która pozwala Wam używać Waszego telefonu komórkowego za pośrednictwem sieci Wi-Fi. Czyli jeżeli jesteście gdzieś w hotelu, na przykład siedzicie sobie w Turcji, jesteście w hotelu, gdzie macie zasięg Wi-Fi, to możecie rozłączyć się wtedy z tradycyjnym operatorem komórkowym i poprzez Wi-Fi dzwonić i odbierać telefony tak, jak bylibyście w Polsce. Dodatkową zaletą Wi-Fi jest to, że ta usługa Wi-Fi Calling pozwala Wam bardzo mocno zaoszczędzić na zużyciu baterii. I w porównaniu do normalnej sieci komórkowej, będąc na przykład w biurowcu, będąc w domu, który ma mocne, grube ściany, są z żelbetu i telefon komórkowy musi co chwilę łączyć się z BTS-em, czyli z tym masztem, do którego jest podłączony. Telefon wtedy się przełączy na punkt dostępowy Wi-Fi w Waszym domu lub w biurze i będzie znacząco mniej zużywał energii. Co to znaczy znacząco mniej? Wszystko zależy od danego telefonu, ale w moim przypadku to jest około 10% baterii w ciągu jednego dnia. Zapraszam na inne nasze social media, zapraszam także do subskrybowania, daj kciuka w górę, napisz w komentarzu, co sądzisz o filmie.